Jest to wioska taka fortyfikowana, otoczona murem. Mieszka tutaj, z tego co wyczytałem, około 200 osób. No i idziemy. Tam w oddali widać już te mury. Podobno widok stamtąd jest przepiękny. Także zobaczymy. Miejsce zbiórki jest tutaj przy takiej, to jest chyba stacja kolejowa taka większa, Estacio de France. Wejdę tu do środka tej stacji, pokażę wam jak wygląda, bo dosyć fajnie. Znalazł się już nas tutaj przewodnik. No widzę w tej grupie chyba większość starszych osób, sami cudzoziemcy, oczywiście Polaka żadnego nie ma. Jacyś tutaj widzę Azjaci. Będzie nas tutaj grupa około 30 paru osób, 40 i jedziemy dużym autokarem, takim o. Po drodze będziemy mieli, z tego co pan tu przewodnik mówił, chyba 3 przystanki. Pierwszy za około jeszcze no niecałe 2 godziny jeszcze na terenie Hiszpanii. Kolejny już tam w górach, w Pirenejach we Francji, w tej takiej fortyfikowanej wiosce Mont-Louis. No i kolejny już w Andorze. Pan przewodnik taki w miarę sympatyczny, tylko tak trochę dziwnie, jeszcze z czymś takim się nie spotkałem, bo pan jednocześnie na przemian mówi w 2 językach, po angielsku, po hiszpańsku. Jedno zdanie po angielsku i to samo zdanie po hiszpańsku. No, tak jak dla mnie jest to takie trochę męczące słuchanie po prostu tego, bo no, ciężko się skupić, tak, bo ciągle on no, na przemian używa tych języków. Z Barcelony do granicy Francji jest zaledwie 110 km, także nie jest daleko. Dlatego w ciągu jednego dnia, w trakcie takiej jednej wycieczki, zaliczymy tutaj jakby 3 państwa. Jestem w Hiszpanii, trochę tej Francji, no i Andora. And they founded a monastery in Pudarosu Monasterio in the year 1025, en el año 1025. So if you have the opportunity to visit it, go ahead and do it because it's a beautiful place with beautiful views, with a great mystique. Así que si tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo porque tiene unas hermosas vistas y una gran mística también y espiritualidad. Tam przejeżdżamy właśnie obok tego wzgórza, tych gór Montserrat. Jak mi starczy czasu, to może się tam wybiorę. Villas que se encontraban construidas aquí donde la reserva está ahora fueron movidas al lado izquierdo, al otro lado de la montaña. They built a small village at the top of the mountain for their light workers. Construyeron para sus trabajadores en la parte alta de la montaña una pequeña villa también. Wjeżdżamy do tunelu, który ma około 5 km długości. Jeden tutaj z najdłuższych w Hiszpanii, tak pan przewodnik przekazał. 20 minut przerwy, jedziemy dalej. Kolejny przystanek już, z tego co zrozumiałem, we Francji. Na prawo na Barcelonę, na lewo na Andorę, tak jak widać na znaku. The main house, the main country house of La Masía is this one on the left side. La casa, digamos, del pueblo, la casa de la villa que veremos,
o la Masía, como la llaman. To the right side you have the village of Alp, a la derecha la villa de Alp. Francia. By crossing a bridge or maybe Minęliśmy a znak road. Francji. Okay, también. Most people the video crossing the gate, así que la mayoría de la gente hace el video atravesando las puertas. But keep going before, like at the end of the gates, I will explain a couple of things and then I'm gonna give you free time, okay? Don't worry. Luego, cruzando las puertas les explicaré un par de cosas y más arribita les daré el tiempo libre, okay? Dostaliśmy czas wolny, niewiele, jakieś 50 minut do tego, żeby tu samemu sobie pochodzić po tej wiosce, rozejrzeć się. Jest to wioska taka fortyfikowana, otoczona murem. Mieszka tutaj, z tego co wyczytałem, około 200 osób. No i idziemy. Tam w oddali widać już te mury. Podobno widok stamtąd jest przepiękny. Także zobaczymy. Trochę mało nam tu czasu dali wolnego, moim zdaniem, bo widzę, że tych murów trochę tu jest. Tam akurat pod słońce każdy poszedł w swoją stronę, pan przewodnik swoją, my swoją. No niestety jakby nie wszystko tutaj jest udostępnione dla turystów. Część jest tutaj dalej jakby terenem militarnym wojsk francuskich i oni tam urzędują i z tego co widzę tam wyżej nigdzie już nie uda mi się dojść. Wszystko ogrodzone, znaki, że niedostępne. No niestety, także w sumie to co najciekawsze tam najwyżej, tam skąd by był najciekawszy widok, niestety tam nie uda nam się wejść. Tak to wygląda. Z tej strony, a z drugiej takie widoki. Pireneje.
szkoda, że tam wyżej się nie da wejść. Tam gdzie ten zegar. No niestety. Tam teren niedostępny, teren militarny. No pan przewodnik opisywał to jako miasteczko, ale nie wiem, czy ono się kwalifikuje, bo wyczytałem, że mieszka tu tylko 200 osób. No ale to może nie chodzi tylko o ilość mieszkańców, no ale wiadomo, całe to zagospodarowanie, te domostwa. Tak to wygląda tutaj. Turyści, wszyscy z mojej grupy, którzy razem ze mną przyjechali. Powiem wam, no fajnie, sympatycznie, tylko że no ten pan przewodnik nie do końca mi pasi. Jakoś tak w sumie za wiele informacji nam tu nie zapodał. No i po raz kolejny wam mówię, no męczące jest to, że on no po prostu raz jedna półkula mózgu mu działa, raz druga, zdanie po angielsku, zdanie po hiszpańsku i tak na okrągło i to dla mnie jako słuchacza, chociaż ten angielski tam w miarę dobrze znam, ale to jest męczące, bo raz, że czasowo to po prostu trwa dosyć długo. No ale nic. Teraz tu widzę, kościółek jest już otwarty, także wejdziemy do środka, zobaczymy jak wygląda. Kościół z XVII wieku. Kościół jak kościół, no. Co wam mogę powiedzieć? Nie za duży. Idziemy dalej. Już niewiele czasu, raptem tam 20 minut. Pan przewodnik z kierowcą o tutaj sobie gaworzą. Jeszcze się rozejrzę tutaj po lokalizacji. Tutaj źródełko, woda zdatna do picia. No taka tam wioska, jak widzicie na załączonym obrazku, dupy nie urywa. No ale fajna lokalizacja, tutaj dosyć wysoko w Pirenejach. Powierzchnia nie za duża, także w ciągu tutaj tej godzinki można obejść wszystko w koło. Jest jakiś sklepik. O, tutaj chyba sklep z serami. Okiennice. O, nawet fryzjer jest. Także są samo wystarczalni. 200 osób. Jakiś ciucholand. Tutaj bardziej taki klimat fajny do zdjęć. Także tych zdjęć trochę tu popstrykam. Zapraszam przy okazji na mój Instagram. Na Facebooka też, ale na Facebooku to tam wrzucam takie zdjęcia sauté, które nie zawsze są zbyt fajne, bo na bieżąco. A na Instagramie takie troszkę, no, że tak powiem, podrasowane. Prezentują się one zawsze trochę tam lepiej, ciekawiej.
Tutaj restauracja nieczynna. Tutaj jeszcze raz te fortyfikacje, mury obronne, otaczające wioskę. Powoli czas się kończy, także wracam do autokaru. No i jedziemy teraz już do Andory, bo już chyba więcej pośrednich przystanków nie jest przewidzianych. Podobno najwyżej położona wioska tutaj we Francji, w Pirenejach. No ale to trzeba to jeszcze zweryfikować, bo taka informacja gdzieś mi tam w internecie się pojawiła, o ile dobrze pamiętam. No, pan przewodnik tutaj za wiele nam tak naprawdę o tym miejscu nie poopowiadał. Tutaj możecie zobaczyć, wiszą 3 flagi Unii Europejskiej, Francji i Katalonii. To by było na tyle tutaj z tej wioski Montlouis. Wracamy do autokaru, jedziemy dalej. Stolica Andory jest to najwyżej położona stolica w Europie. Na wysokości, o ile dobrze pamiętam, 1023 metrów nad poziomem morza.